No i kolejny parking w drodze na Procisnę, tuż przed. Bardzo fajne toalety publiczne. Miejsce na ognisko, drewniana wiata. No jest fajnie, faktycznie. Nadleśnictwo Stuposiany, leśnictwo Czereszenka. Będziemy szukać do wieczora, to wiesz co? Fajnie tu. Fajnie, ale... Czy dalej jeszcze? Jedziemy dalej, bo tutaj trzeba zejść, nie? Gdzie ci ludzie, którym wyschodzą? Tam mamy jeszcze 2 miejscówy do A to obcykania. ona mówiła o tym miejscu, tu wołosaty ten. No, schodzą się 2 rzeczki. Co myślisz? Schodzą się 2 rzeczki. Daleko trzeba zejść, idziemy tam zobaczyć, co? No idziemy. I zdecydowaliśmy się tutaj zaparkować. Szerf parkuje jak najbliżej wody. Dobra, miejscowa jest następna. Tutaj wołosatka wpada do tego. Do wołosatego. Trochę później mam to nagrane, jak trochę ludzie się rozejdą, bo jest parę osób. Ale idziemy do wody. A ja Bettinka do Solinki. No, nie, wołosata. Wołosaty do Sanu tutaj wpada. I no co, idziemy się relaksować teraz. Miejsce na ognisko od razu przy samochodzie. Jakby ktoś tutaj chciał. Namiary wszystkie wam się jak zwykle pokażę. GPS-a wszystkie wam się pokażą na ekranie na dole. No i skoczujemy tutaj do jutra. Jutro znajdziemy następne miejsce. Kawałek dalej już mamy chyba na oku. Nawet nie jesteśmy pewni, czy to można wjechać, ale sprawdzimy to. I idziemy się kąpać. 34 stopnie łoi dzisiaj. Kilkukrotnie mijaliśmy ten parking. Nigdy nie zwrócił naszej uwagi. Zawsze wydawało nam się, że to kolejny plac, gdzie można się zatrzymać na piknik lub ognisko. Jakich wiele jest w Bieszczadach. Wiata, miejsce na ognisko, toalety, wszystko w perspektywie pięknych widoków. Wcześniej już wielokrotnie od miejscowych słyszeliśmy o kąpielisku na tzw. zakręcie. Ale nigdy nie udało nam się tutaj dotrzeć. Z prostego powodu. Wejście na kamienistą plażę jest bardzo mocno zakamuflowane. Schowane na samym końcu parkingu, dodatkowo zasłonięte budynkami infrastruktury parkingowej. Na parkingu lub przed parkingiem nie znajdziecie żadnej informacji o znajdującym się tam kąpielisku. Parking znajduje się przy drodze krajowej 896, popularnie zwanej Wielką Pętlą Bieszczadzką, pomiędzy Stuposianami a Procisnem. Słuchajcie, jest Ameryka. Miejsce jest klasa. Parking oficjalny tym razem. Oczywiście niepłatny. Zgodnie z przepisami można 24 godziny tutaj biwakować. Zobaczcie, jak to wygląda. Do rzeczki mamy od samochodu do zejścia 10 metrów i ze 3 metry na dół. Takie są schodki zrobione, takie coś ala. I tutaj jest miejsce, gdzie wołosaty wpada do Sanu. To co woli, jakieś kanały, wanny skalne, można posiedzieć, wody jest jak do ud,
ale można całym się zanurzyć bez żadnego problemu. Szefowa już oczywiście łapie promienie słońca, no bo przecież jakby to było inaczej. Ale jest miejsce, fajne miejsce, naprawdę super. Ludzie prawie poszli. Która to godzina? Następnym razem z leżakami. 3:30. No leżaczki trzeba sobie tu przynieść i no jest cudnie. Zwykłe kanapeczki, ale jakże pyszne w takich okolicznościach. Szeryf siedzi zadowolony z życia, wykąpany. No mówię wam, jest gitara, nie? Jeszcze żarcie przyniosą, kurde. Proszę. Dziękuję ci, kochanie. Kanapeczki na kolacyjkę. Jak ci się podoba? No jest zajebozno. W takich warunkach to inaczej kanapka smakuje. Ognisko można palić na miejscu. Ale tu nie tylko, tutaj są toalety, widzę, zaraz zaczęcie otwarte. Tu jest rzeczka, bardzo ciepła woda, naprawdę najcieplejsza jak dotąd. No parking rewelacja. Kosze na śmieci, jest czysto, proszę. Beata, my drugie miejsce na ognisko i toaletę. Ogólnie czyściutko. Trucizny, jedno z najładniejszych miejsc, takich, gdzie można sobie stanąć nad rzeczką i sobie spędzić cały dzionek. Zgodnie z przepisami 24 godziny można tutaj rozbijać się, biwakować normalnie w miejscu, gdzie nie jest przeznaczone do parkowania. Tutaj macie san płynie, tutaj Wołosaty wpada do sanu. Cudnie jest. Zobaczcie jaki klimacik. Warto tu przyjechać, w większości to są miejscowi ludzie, co tutaj odwiedzają. To takich jakichś przybyszów to jest nie za wiele, to jest droga na Bereszki i no już nie wszyscy wchodzą tam na Górę Stuposiańską. Mało osób w ogóle zna ten szczyt. Tak więc tutaj przyjeżdża już niewiele osób. Przez cały dzień jest, w ciągu dnia jest parę osób, ale za dnia w upały takie jak dzisiaj 32-34 stopnie było mało co. Może w sumie razem, nie licząc wycieczki ze Stuposian, kolonii, która przyjechała tutaj na 2 godziny autokarem, tych dzieci tam może było ze 40, ale tak przez cały czas to było ze 20-30 osób na takim odcinku tutaj, może ze 150 metrów, może 200 metrów. Woda cudna. Tak jak wam już wcześniej wspominałem, są takie wanny skalne, gdzie można się położyć i można leżeć. Głęboko jest tak trochę za kolana, do połowy uda, no i woda cieplutka, w tym roku wyjątkowo ciepła, jestem aż w szoku, że jest tak ciepła woda. Dla wędkarzy taka informacja, jeśli macie dopłatę zrobioną na górskie wody w Bieszczadach, to piękne klenie, piękne świnki tutaj pływają. Ale klenie naprawdę piękne. Za dnia ich oczywiście nie złapiecie, ale wieczorem to z brzegu widać jak one są duże. Zobaczcie sobie jak to wszystko cudnie tutaj wygląda. Tam dronem trochę już macie oblatane. Parking jest zaraz przy samej rzeczce. W tą stronę z powrotem. I tam dalej san rozchodzi się znowu na dwie części, na taką procę, po to, żeby się później złączyć znowu w jednym miejscu. Będziemy próbowali dotrzeć to drugie miejsce, w którym san się będzie schodził, ale nie wiadomo czy no miejscowi twierdzą, że można tam samochodem wjechać. Zobaczymy czy uda nam się to znaleźć tam. Cudnie. Miejsce jest gitara, nie? Jedno z najładniejszych w Bieszczadach, o ile nie najładniejsze takie miejsce do kąpania. Tam przy tych kamieniach są przez ludzi kamienie powybierane, czy tu przy tych występach też są kamienie powybierane, że siadacie jak na ławce, a wody Wołosatego opływają wam ramiona. Czy tam można sobie głowę oprzeć o te duże kamienie, siedzicie sobie jak we fotelu. Jedyną taką rzeczą, którą możecie się wystraszyć na początku, to jest to, o czym mówię. Przynieść potrafią, ale już zabrać nie potrafią. To rybki są małe klenie, czy nie wiem co to będzie, ale kleń chyba mały to jest. I one tak delikatnie skubią, wiecie? Ale to potem jak człowiek się przestanie tego bać, bo ja się też wystraszyłem na początku, przestanie się tego bać, ale to jest przyjemne nawet.
że cały czas sobie leżysz, a te rybki cię obskubują delikatnie, nie? Piękne te kaskady są takie. Jest mało wody. Zobaczymy, jak to będzie rano wyglądać, bo ma przyjść nocy ulewa z ciężką burzą. Tak zapowiadali przynajmniej, ale czy to będzie, to tego nie wiadomo. Ale generalnie jest ogień, no cudnie tu jest. I z rzeczki prosto tutaj jest wyjście na parking, dosłownie do samochodu jest 20-30 metrów. Podchodzimy pod taką górkę. Jak widzicie, idziemy prosto w górę.